Trzeba się poświęcić, nie? Znaczy profesjonalne mocowanie. Cześć! Dzisiaj pokażę Wam niezwykłą Lancię Deltę Integrale. A dlaczego ta Lancia jest niezwykła? Ponieważ jest mocno zmodyfikowana przez chłopaków z Fast Car for You. Ale o tym wszystkim nie opowiem Wam sam. Zaproszę Kazimierza, który opowie o jej modyfikacjach. Dodatkowo weźmiemy ją na drogę, żeby pokazać Wam, jak jeździ i brzmi. Lancia Delta w głowie wszystkich to jest mistrzyni rajdowych tras. I tak naprawdę tak całą Lancię pamiętamy. To jest jedno z aut moich marzeń, moje ulubione auto. I gdzieś ktoś na Facebooku zarzucił mi, jak wrzucałem rolkę odnośnie Lanci Delta, ale Evo 2, że nie znam się i nie wiem, jakie dokładnie są różnice pomiędzy wersją zwykłą a Evolution. Więc stwierdziłem, że ja nie będę o tym samochodzie opowiadał, ale będzie opowiadał o nim Kazimierz, który to auto tak naprawdę częściowo stworzył. Próbujemy coś tutaj rozjaśnić, kilka detali. Nie jest to seryjna jednostka. Jednostkę zmodyfikowałeś, tak? Czyli tutaj z 200 koni mniej więcej, ile miała seryjna Lancia Delta Integrale, zrobiłeś w okolicach 305 koni mechanicznych i 400 Nm. Tak, dokładnie. Są to drobne modyfikacje, tak naprawdę silnik został seryjny. Zmodyfikowany jest w gruncie rzeczy tylko osprzęt. Mamy większą turbosprężarkę, mamy intercooler, mamy troszkę inny dolot powietrza, taka agrupowa puszeczka karbonowa, czy tam laminatowa, ciężko dokładnie stwierdzić. W każdym razie bardzo lekka, fajna. No i tak naprawdę oczywiście większe wtryskiwacze, większa pompa paliwa. Do tego tym wszystkim steruje oczywiście EcoMaster EMU Classic w tym wypadku. Jest dołożona elektroniczna przepustnica, więc wszystkie dodatki typu podtrzymanie turbo, procedura startu. No to od razu pytanie, czy będziemy mogli je przetestować. Tak, przetestujemy. To jest najważniejsza rzecz. Auto też pięknie brzmi. Oczywiście turbosprężarka tu jest zastosowana Pulsar, z tego co Tak, kojarzę. turbosprężarka Pulsara. Taki odpowiednik Garretta G25 550. Także ona tutaj robi na pół gwizdka tak naprawdę. Czyli można by było jeszcze pokusić się o troszkę zwiększenie tej mocy, tak? Tak, dokładnie. W tym momencie jedynym ograniczeniem są tak naprawdę wtryskiwacze, które są na swoich 90% wydajności. Okej, czyli zmiana wtryskiwaczy i możemy śmigać do 400 koni, myślisz? Bez problemu. Ten silnik ma tak niski stopień sprężania w serii, że wytrzymuje wszystkie takie zabawy. Powiedz mi, co jeszcze modyfikowałeś w tym samochodzie? Z modyfikacji, no tak naprawdę raczej bieżące utrzymanie. No, są też dodatkowo większe hamulce z przodu, Alfa Romeo 166, z tarczami z nowszej Delty 330 mm. Z tyłu natomiast są tarcze 305 mm, też wentylowane z zaciskami na podwójnym tłoczku. Także takie detale raczej, reszta to trzeba utrzymać raczej w oryginale. Powiedz mi, iloma Lanciami jeździłeś takimi integralkami? O, może tak. Niewieloma. Niewieloma, ale jeździłeś więcej niż jedną, czy nie? Tak. Tak. No i powiedz mi, to jest integralem. Miałeś przyjemność Evo 2 albo Evo 1 jeździć? Miałem przyjemność zwykłą integralką, tą 8-zaworową. Mhm. Zdecydowanie słabszy egzemplarz. Zresztą to były czasy, kiedy w Polsce były samochody złożone ze wszystkiego, co było, więc zupełna przepaść w stosunku do w miarę utrzymanego No to jak samochodziku. takie czasy, to jeszcze pewnie nie była tak brana na na podestiał? Jak się mówi? Na piedestał. Dokładnie tak. Były to traktowane jako takie wozy bieżące, tak? Nie wiem, obecnie 10-letni nawet Abarcik Grande Punto. Do jazdy takiej na Tak. co dzień trochę, nie? Tak, co się udało zwieźć za granicę, bo to czasy były tak naprawdę składaków. Powiedz mi, ja byłem przy tym, jak to auto jest strojone, byliśmy na hamowni, z tym wydechem, z tym dźwiękiem, no czułem, jak ten budynek cały tam pracuje, nie? To jest niesamowity dźwięk jednak tego, ja uwielbiam ten silnik. Tak, tak, to jest stara, dobra jednostka zbudowana na bazie Lamprediego, więc super robi robotę, mega wytrzymała. Natomiast w związku ze swoim wiekiem nie ma zaawansowanych, fajnych rzeczy jak zmienne fazy czy inne dodatki. Natomiast robi robotę, jest odporna na wszystkie
błędy tamtych lat. Generalnie ta jednostka to była ta jednostka, która wygrywała na rajdowych trasach. Tak, A dokładnie. z tego co pamiętam, popraw mnie, bo mogę powiedzieć źle, a nie chcę wam powiedzieć źle, ten silnik, czyli blok z wałem wytrzymywał 400-500 koni, a dokładnie. dmuchali nawet do 600 podobno na 16. Zgadza się. Może spokojnie wytrzymywać. Najsłabszym elementem oczywiście była w tamtych czasach tak zwana szmaciana uszczelka pod głowicę. Natomiast teraz są dostępne z Ateny stalowe, tak zwane MLS-y, więc bardzo wytrzymałe uszczelki. Skoro jesteśmy przy silniku i cały czas wokół tego silnika się kręcimy, to może pokażemy go wszystkim. Ok, otwieramy paszczę. To co? Silnik. Generalnie to też jest ta sama jednostka, co w pierwszych wersjach chyba Fiata Coupé, nie? Tak, dokładnie. Pierwszy Fiacie Coupé tak naprawdę zyskał prosto z Lancia silniczek. Zmieniona była tak naprawdę tylko pokrywa zaworów i ewentualnie miska olejowa, a poza tym no i kolektor sący, bo to jest troszkę Poza tym reszta jest bardzo podobna, nie? tak. No i tutaj z tych rzeczy, co mówiłeś, czyli turbosprężarka zmieniona, ten box był oryginalnie, czy nie? Nie, to nie jest oryginalny airbox, to jest tak zwany agrupowy, ala karbonowy, tak, i podobnie jest osłona paska rozrządu też karbonowa. Takie smaczki, żeby fajnie to wyglądało. On też coś poprawia zapewne, tak? Tak, jest luźniejszy w stosunku do oryginału, bo oryginał ma swoje restrykcje, żeby był cichy, zgrabny i też przy okazji jest dużo cięższy względem tego karbonowego wynalazku. A powiedz mi, jeżeli chodzi o upchnięcie tego motoru, jak jest z dostępnością serwisową do niego? Raczej jest niestety dość trudna, szczególnie do takiego sprzętu typu pompa wspomagania, pompa wody, alternator. To niestety często wymaga niezłej gimnastyki, żeby się tam dostać i to ewentualnie przeserwisować, wymienić. Natomiast nie jest aż tak źle, trochę miejsca jest. Turbosprężarka tutaj dzięki temu, że jest w troszkę innym miejscu, też jest to łatwiejsze w serwisowaniu. Natomiast jak to każdy czteronapędowy samochód wymaga jednak często gęsto do większości rzeczy po prostu demontażu silnika i skrzyni biegów razem z kątóweczką do takich większych przeglądów. Tutaj widzę, że też zastosowana jest osłona. Tak, jest taka osłoneczka, bo oryginalnie wlewa się tutaj zawsze w gniazda świec, dlatego też ta osłoneczka raz, że dzięki temu, że tutaj mamy wylot, wyciąga nam ciepłe powietrze i z chłodnicy, i z nadkolektora wydechowego. No i dzięki temu przy okazji zabezpiecza to, żeby nam się nie wlewało do gniazd świec, co jest dość taką typową bolączką tych silników. Okej. Możemy zamknąć. Wiem, że z takich... jeszcze jedna modyfikacja, czekaj. Jeszcze to, co zastosowałeś i zmieniłeś, to jest elektroniczna przepustnica. Tak, to jest z nowszego Fiacika, z Fiacika Stilo 2.4 albo jakiegokolwiek 20-zaworowego silniczka. Czyli z rodziny Fiata. Tak, z generalnie. rodziny Fiata. Trochę takich smaczków detali jest. Mamy też zamontowany nawet filtr kabinowy. Oryginalnie jest miejsce na filtr kabinowy. Jest tam taka śmieszna włóknina niewymienna, niedostępna jako część do wymiany okresowej. A tutaj dobraliśmy taki filterek z Filtrona i jest wymienny filtr kabinowy, żeby nam później listki nie leciały, jak sobie Czyli odpalamy. zrobiliście trochę auto na co dzień, mimo że na co dzień ono nie jest, bo zapewne jak przejdziemy do spalania, no to też ładnie wygląda. Tak, dokładnie. Niestety nie jest to taki wozik na co dzień. Zresztą w razie jakichś awarii nie są już części tak łatwo dostępne. Wróciliśmy na chwilę do warsztatu Kazimierza, czy Fast Car for You, żeby Wam pokazać, bo mamy taką możliwość, jak Lancia Delta Integrale wygląda od spodu. Dokładnie tak. No tutaj, jak widać, są różne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim mamy napęd na tylną oś przeniesiony, to jest najważniejsze. Po tym, jak to samochodzik swoje przeszedł, jeździ, widać, nie stoi użytkowany. Jeszcze są tutaj rzeczy do poprawy na pewno, jak to w każdym wiekowym samochodzie. Niemniej w miarę ogarnięte, wszystko szczelne, trzyma się, luzów nie ma, nie cieknie i przegląd przechodzi bez problemu.
Zwróćcie sobie uwagę na zbiornik paliwa. Mamy tutaj wał, który przechodzi przez niego właściwie. No, zbiornik jest tak ukształtowany po prostu, prawda, żeby to paliwko było na dole, wał jest na górze. No ale takie chyba ciekawe rozwiązanie trochę, nie? Tak, ciekawe. Troszkę trudne w serwisowaniu, jeśli trzeba coś zrobić z wałem. Natomiast sprawdza się, bo tutaj akurat mamy taką część jakby sztywną wału, ona nie pracuje i dzięki temu może tak być. Ona jest tutaj podwieszona, jest to na stałe skręcone z tylnym dyfrem. No, ale Wał jeżeli tak trzeba- naprawdę zaczyna nam się odtąd. Jeżeli trzeba wyjąć, to trzeba bak ściągnąć, nie? Tak, Bo dokładnie. inaczej nie przejdzie, tutaj tak patrzę. Niestety trzeba trochę pracy dołożyć. Tak. Jeżeli chodzi o mocowania czy płytę podłogową, ona jest jakaś podobna do któregoś modelu Lancia? No tak, do standardowej delty, ale tylko podobna tak naprawdę, bo generalnie ta cała część włącznie z tunelem jest troszkę inna. Musieli zmieścić napęd, prawda? Tak, musieli zmieścić napęd, natomiast przód jest dokładnie taki sam jak zwykła Delta 1. No i co jest ważne? Dobra, przejdziemy sobie może tak trochę do przodu. Mamy tutaj układ wydechowy 2,5 cala, prawda? Który też spowodował tą większą moc. Układ wydechowy 2,5 cala, no niestety nie był wykonywany w pełni metodą TIG-ową. Jak widać są tutaj spawy jeszcze takie chyba z migomatu. No nie tworzyliśmy tego, aczkolwiek wewnątrz nie wygląda najgorzej. Póki co działa i sprawdza się. to moc. Tak naprawdę elementem, który tworzyliśmy do nowej turbosprężarki był downpipe, który ma w tym momencie 3 cale. Z takich rzeczy jeszcze odnośnie silnika. Czyli to robiliście, ten downpipe Tak, tutaj. ten downpipe, tą górę jest wykonany przez nas. No i 3 cale. aluminiowa miska olejowa. Tak. Nie jest tutaj ta nawet taka malutka metalowa, tylko aluminiowa z żeberkami, żeby dodatkowo chłodzić olej. No i oczywiście, bo wspomniałeś, że ma napęd na tył, a tu ma napęd jeszcze na przód, czyli wersja Tak. 4x4, żeby ktoś tam nie wyłapał, jeżeli na przykład nie wie o tym, no to samochód jest w wersji 4x4 oczywiście, co zapewnia doskonałe prowadzenie. Zgadza się. No tutaj mamy przekładnię kątową. Przy przekładni kątowej mamy szperowisko na przednią oś. Międzyosiowo jest taki pseudotorsen. Jakoś to tam sobie rozdziela, natomiast w tylnym dyfrze mamy typowego torsena. Więc może wróćmy do tamtych kadrów, przenieśmy się z powrotem na miejsce. Zanim przejdziemy do rzeczy najważniejszych, które na pewno Was interesują, czyli dźwięku silnika, czyli jazdy, pokażemy Wam też środek, bo skoro już pokazujemy cały samochód, to niektórzy może są ciekawi, jak ten środek wygląda. Środek Lancia Delty Integrale jest bardzo fajny. Po pierwsze ze względu na to, że ma kubełkowe fotele, które są dosyć wygodne, jak dla mnie, nie wiem jak dla Ciebie. Tak, są super przyjemne w dotyku nawet. Jest to taka Alcantara Recaro. Bardzo drogie też niestety w tym momencie na rynku wtórnym, gdyby ktoś chciał zakupić. I myślę, że nie raz posłużyły jako dawca do innych samochodów swego czasu. Jeżeli chodzi o sam licznik Lancia Delty, to jedna z wersji uznawana jest za najpiękniejszy licznik, jaki został stworzony. Wszechczasów, o, może tak. To jest chyba Evo 2, tak? Tak, dokładnie te To jest wskazóweczki startujące z pozycji takich poziomych. No i właśnie to jest jeden z detali, który rozróżnia ewolucję, że mamy zegarek do ładowania 1-2 bara w wersji tej ostatniej, a wcześniej mieliśmy tylko do 1 bara. I to z grubsza odpowiada tym zmianom mocy, jakie były pomiędzy wersjami od 185 koni w wersji pierwszej do 215 w wersji ostatniej, jaka była drogowa. Dokładnie. A Ty pomyślałeś, że to i tak za mało i zrobiłeś 300. Tak, dokładnie, trochę więcej tu dmuchamy. Zostawiam Was ze środkiem, zerknijcie sobie na niego, a my co? Będziemy powoli odpalać i damy Wam znać, jak się tym autem jeździ. Operacja
Mocujemy kamerę, żeby przez wystojącego operatora nie stracić prawka. A te przepisy. Dla dobra ludzkości powinniśmy to móc zrobić. Jak Elon lata na kosmos, my powinniśmy dostarczyć fajny materiał. Ja bym sobie powystawał z bagażnika. Przypniemy cię pasami. Trzeba się poświęcić, nie? Wiecie, profesjonalne mocowanie. No, będzie jeden, dobra. Competizione. Competizione na competizione. Nagrywa competizione. Competizione. A konceptu? Bo nam paruje z wydechu. Kto by pomyślał? Niestety, przez bardzo krótkie okienko pogodowe, mgły i szybko zachodzące słońce nie udało nam się zabrać Lancia na taką krętą trasę, jaką planowaliśmy. Ale jeśli będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach, to na wiosnę zabierzemy ją na prawdziwe kręte drogi. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że samochód Wam się podobał i te doświadczenia, które staraliśmy się Wam przekazać w tym filmie. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że Lancia Delta Integrale zagościła u mnie na kanale i to jeszcze w takiej świetnej odsłonie od chłopaków z Fast Car for You, więc mogliście zobaczyć niezwykłą, klasyczną wersję, tylko taką bardziej, którą ja lubię, czyli zmodyfikowaną pod siebie właściwie. Dzięki Kazimierz za pokazanie tego samochodu, za techniczną wiedzę, no i mam nadzieję do zobaczenia niedługo i z naszym projektem może. Dokładnie, tak. Trzymajcie się, pa!